Halo, że witajcie, Skurplio, to jest kolejny odcinek czy mi się nagrywa? Tak, nagrywa mi się z Getting Over It, to nawet pierwszy odcinek. Wszyscy znamy tę grę, już sobie ją chwilę pograłem, żeby nie być taki słaby. Potem ta gra jest trudna i wkurzająca. Nie dla mnie to... Patrzcie, co robię. Myk! I patrzcie, myk, biorę ten młot. I patrz, jakiego tu ściupa. I myk! Nie, to jest prosta giera. Teraz tu nagierać, teraz nagrywać. Cyję. Panie! Wiecie, no tutaj od razu się przechodzi wszystko, tak na speedzie. Znaczy speedrun. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. No, I'll be here. dobra, oaza, spokoju, challenge. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Okay. Taki dobry w tą grę. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. To jest trudne. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash.
I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Widzicie, jaki dobry gracz! Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Dobra, jak widzicie, jestem przede wszystkim najlepszym graczem na świecie w tę grę, okej? W to chyba nie chcemy wątpić, no i nie mogę w ogóle Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. Real punch in the gut. Widzicie, jakby dostałem się w to miejsce, żaden youtuber się nie dostał. Skończę tą grę, skończę ją. Przechodzę tam wyżej i kończę ten odcinek. Aj, dobra, widzicie, no są już na tyle, na tak wysokim poziomie. Ja ostatnio myślałem sobie, że nagram Danganronpę, nie będę nagrywał Danganronpy, bo już zacząłem ją grać. Miałoby to sens, jeżeli wiedział wszystko. Danganronpa to nie jest dobra gra do nagrywania. Nie wszystko da się nagrać, ale ja jestem w stanie sprawić, żeby się dało nagrać. Ajaj. Spadł mi do oka. Nie! To jest specjalnie tak zbudowane, żebym ja tam kiedyś spadł. Ale mówię, ja nie spadnę, jestem za dobry w tą grę. Aj. Ale słyszę, no chłopu z młotem wychodzi sobie ze swojego kociołka i chce się wspiąć. Getting over it. Benefit. Aj. To nie jest tak proste, jak wam się wydaje. Ta gra jest naprawdę ciężka w sterowaniu. Wiecie, jakie ja tu kółeczka robię myszką? Ciężko jest, ciężko. A ja mówię, robię oaza spokoju, challenge. Ja się nie denerwuję, dopóki nie spadnę. A nawet jeżeli spadnę, prawie nic jeszcze nie zrobiłem, więc nie ma co się denerwować. No. Okej, prawie się wywaliłem na głupi zbity pysk. Ale jak to się... Bang. 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 Ach. Gra nie jest... Ach, na tym miejscu się zatrzymałem na chwilę. Tak samo jak na samym początku. Jest po prostu trud tego, że ja to nagrywam od razu. Nie, ja za pierwszym razem to ogólnie skończyłem tą grę. I jakby... No... Ale bez sensu. Dobra, nagram jeszcze dla tych ludzi. The vertical wall here has a way of getting harder the more times you try it. I think anger makes you swing the hammer harder, and that can push you away from the wall. Prawda? Ej, dobra. I dzięki temu, że mi chłop podpowiedział, powiedział mi, że ta ściana... Ile razy ty ją próbujesz? Staje się ona trudniejsza. Oof, sorry about that. Dlatego, że ja, jeżeli się wkurzam, to zaczynam grać młotem bardziej. Ale ja się nie wkurzam. Jezus Maria, Chryste Panie. Wiecie, że Jezus to był... I bęk! I myk! I myk. I myk. O, idealnie. Teraz na spokój.
Spokojnie. Na spokojnie. Już tam byłem. Jakieś jedno machnięcie tym młotem, no i koniec. Jeżeli ja się odepchnę z samej góry, spadam w dół. Spadam na sam dół. Na sam łomny dół. Nie. Myk! Myk! Nie zwracajcie uwagi na moje dźwięki. Przejdźmy, mi się podkładka kończy. No nie! Prawie zdechł. Dobra, już raczej to nie jest speedrun. Już żaden youtuber się na takiej ścianie nie zaciął. Głupie jakie. Oj, cholera! No dobra, oaza, spokoju, challenge, pamiętajmy. Jechałem tym młotem, robię głupie błędy. Muszę się uspokoić. Jeżeli się uspokoję, przejdę to od razu. Jestem spokojny. Uff. No. Za wysoko. Aj. Ta ściana jest ciężka. Nie ma miejsc, w których możesz się spokojnie zatrzymać. Ja o tym wiem. That's why. Robię to. Patrzcie. Jaka delikatna operacja. Tam! O! Tam. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. Aha, jestem tu. Tam jest na górze? There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, Scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on Live Leak. Okay. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering disappearing into the pile, out of style, out of sight. No dobrze. Ja myślę, że na tym momencie skończymy tę grę.
następnym odcinku, kiedy